Ostatnio dostaję bardzo dużo pytań na temat dobrania finów do desek slalomowych, ponieważ już w tej chwili to jest standardem, że deski slalomowe przychodzą bez żadnego fina. Także trzeba pewnie zacząć od tego, że tak to się dzieje, bo nie ma jednego idealnego fina do każdej deski. Nie ma też niestety finów bardzo uniwersalnych, jakichś idealnie uniwersalnych. Są finy bardziej uniwersalne, mniej uniwersalne, bardziej nastawione na prędkość, bardziej na kontrolę i tak dalej, i tak dalej. Najłatwiejszym punktem zaczepienia, od którego można zacząć, jest to, co poleca producent. Zazwyczaj, ponieważ slalomówki tak naprawdę bardziej określa się szerokością aniżeli litrażem, to zazwyczaj do deski szerokości na 59, jakbyśmy mieli wybrać jednego fina, to będzie to 32, 60, 61, 62 to pewnie będzie to 34, potem 66 do 68 pewnie będzie to 36, 70, 71 będzie to 38, 39. Potem już w kategorii dużych desek 80, 81 pewnie 44 będzie najbardziej uniwersalny i 85, czyli te deski w granicach 135 litrów, będzie to 46. Czyli wiedząc już od czego zacząć, od jakiego fina zacząć, bierzemy taki statecznik, pożyczamy, testujemy, kupujemy i patrzymy, co się dzieje z zestawem. Jeżeli ciężko płynie nam się pod wiatr, deska jest dosyć mocno sklejona z wodą, nie za dobrze odpalamy, nie przyspieszamy tak, jakbyśmy tego chcieli, to prawdopodobnie statecznik jest za mały. Oczywiście, jeżeli łapiemy spiny, to jest najbardziej klasyczny objaw tego, że fin jest za mały. Jeżeli nie do końca możemy się rozpędzić w sensie takiej prędkości końcowej, czyli już jesteśmy na pełnej mocy, ale coś nas zatrzymuje. Jeżeli deska bardzo mocno wchodzi na krawędź i chce nam połamać kostki, jeżeli w szkwałach od razu odlatujemy, to najprawdopodobniej taki fin jest za długi. Ale oczywiście wszystko zależy od tego, jaki to jest fin. Najłatwiej finy podzielić na dwie duże grupy. Są to finy z G10, tak jak na przykład Tectonics, czy C3, czy MFC, Maui Fin Company, czy Maui Ultra Fins produkują głównie finy z G10. Finy z G10 mają troszeczkę mniej mocy, są troszkę bardziej neutralne, mniej je czujemy pod deską, w związku z czym mają lepszą kontrolę, natomiast mniejsze oparcie, gorzej się na nich jedzie pod wiatr, troszeczkę gorzej odpalają, gorzej przyspieszają, ale za to są tańsze i producenci mają lepszą przepustowość. Z kolei producenci finów karbonowych to takie typowe manufaktury. Finów z G10 producent jest w stanie zrobić w dzień, nie wiem, 10, 15, 20 finów karbonowych, raczej 2, 4, 6 maksymalnie, w zależności wiadomo od wielkości fabryki i jakby ilości ludzi tam pracujących i tak dalej. A jak już jesteśmy przy wielkości, to największy obecnie producent laminowanych finów na świecie, prawdopodobnie największy, przynajmniej w tej sekcji takiej zawodniczo-customowej, nazwijmy, Z-Fin. Jak zostańmy już w tym samym rejonie mniej więcej świata, łotewski Elk, słowacki Jantex. Mamy też niemieckiego Seafina. Mamy. Co my tu jeszcze mamy? Aha, mamy Selecta, czyli markę, która przez długi czas istniała, robiła różnego rodzaju finy i teraz zaczynają też robić właśnie karbonowe finy. Mamy jeszcze amerykańskiego Cashiego, mamy Ifju, mamy
holenderski iFin i mamy też całkiem sporo polskich finów. Można powiedzieć, że Polska jest takim małym epicentrum produkcji finów. Mamy w Polsce produkowane finy Bossa, mamy Aquarisa, mamy bardzo na świecie poważanego Carpentera, czyli zwanego też CA Fin albo K-Fin. I mamy najnowszy projekt The Virus. Najciekawszą rzeczą jest to, że finy wychodzą z formy już z główką, w związku z czym nie ma jakby możliwości tego, że są lekko w główce przestawione, że są lekko niesymetryczne, że płyną szybciej na jednym czy na drugim halsie. No i do tego fajna, całkiem przyjemna grafika i fajny pokrowiec też nie zaszkodzą. Także wybór jest bardzo, bardzo duży. No i co? No i trzeba tak naprawdę dojść do tego, co dla nas jest najlepsze, niestety testując, tak? No nie ma dla każdego, dla każdej wagi, dla każdego stylu pływania, do każdej deski, do każdego żagla troszeczkę inna konfiguracja będzie najlepsza, natomiast wszystkie te finy, które wymieniłem, na pewno Was nie zawiodą. Dzięki.